Witam Państwa serdecznie, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem i psychodietetykiem, a także autorką książek o zdrowiu i zdrowym odżywianiu się. Swoich pacjentów wspieram nie tylko poradą dietetyczną, lecz także szczegółową analizą wszystkich czynników zdrowia w ich otoczeniu. Dzisiaj ciąg dalszy potraw wigilijnych i tak jak Państwo mogą zobaczyć na zdjęciu, przedstawiam karpia panierowanego z sałatką po żydowsku. To jest nasz stały element naszej wigilii w naszym domu i są to potrawy, na które przepisy można odnaleźć w mojej książce kucharskiej Zdrowa Rodzina. Ponieważ książka nie ma zdjęć, ja te zdjęcia udostępniam w internecie w różnych miejscach. Można je znaleźć w zakładce społeczności tutaj na YouTubie, bo postanowiłam tam je również udostępnić i będę to systematycznie robić. Również do dzisiejszego filmu udostępnię te zdjęcia dla tych z Państwa, którzy nabyli tę książkę i chcieliby takie ilustracje mieć. Niestety w książce ich nie mogłam umieścić ze względu na zbyt duże rozmiary samej książki, zbyt wiele treści. Natomiast zawsze można to nadrobić w ten sposób, więc serdecznie Państwa zapraszam do korzystania z tych zdjęć dla prywatnego użytku. Można sobie je ściągnąć na swój dysk, włożyć w katalog, a nawet wydrukować. W pełnym wymiarze zdjęcia ilustrujące potrawy z mojej książki kucharskiej znajdą Państwo na stronie internetowej Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina pod adresem zdrowedzieci.org. Tam też można trafić w takiej kategorii gotowanie i wskazówki dietetyczne, takiej samej kategorii jak tutaj na tej playliście na YouTubie. Chciałabym zwrócić dzisiaj uwagę na to, że nasze tradycyjne potrawy wigilijne są nie tylko bardzo smaczne, ale powiedziałabym też, że zdrowe, w tym sensie, że w dużej mierze nadają się w dietoterapii rozmaitych schorzeń. To znaczy, nie musimy zupełnie rezygnować z tych dobroci, jeżeli mamy ścisłą dietę związaną z jakimś bardzo złym stanem zdrowia. No bo jeżeli tylko mamy jakieś lekkie problemy zdrowotne, nie śpieszy się nam, aby z nich wyjść, w tym sensie nie ma takiej pilnej potrzeby, to oczywiście, że w święta możemy troszeczkę bardziej zluzować. Taki luz też jest potrzebny dla psychiki, z kolei zdrowa psychika to zdrowe ciało, więc wszystko się łączy. No natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście musi się trzymać dietoterapii, to i w tym przypadku tutaj tych naszych typowo polskich, tradycyjnych potraw będzie mógł wybrać coś dla siebie. I przy takich zaleceniach najbardziej standardowych, takich najbardziej ogólnych, jeżeli coś nam doskwiera, można by powiedzieć, że takim właśnie bardzo ogólnym zaleceniem, dobrym, który działa w zasadzie w każdym przypadku dobrze, jest ograniczenie węglowodanów i przede wszystkim w zakresie zbóż. Zboża to są najsilniejsze węglowodany, nie licząc typowych słodyczy. I właśnie tutaj najczęściej zalecam czasową eliminację bądź rotację zbóż, jeżeli ktoś ma jakąś chorobę i to w rozmaitych chorobach, chociaż też chciałabym zaznaczyć, że nie jest to zupełnie schematyczne zalecenie, bo jednak każdy przypadek choroby jest inny, każdy przypadek człowieka jest inny. Tutaj też należy brać pod uwagę dzieci, które troszeczkę inaczej funkcjonują i reagują na dietę niż dorośli. Więc to też bardzo proszę tutaj wziąć poprawkę na to, co mówię. Ja podaję tylko bardzo ogólną wskazówkę, bardzo ogólne zalecenie, które może w zasadzie każdy zastosować, jeżeli się gorzej czuje, niezależnie w zasadzie od schorzenia, czyli przede wszystkim mała redukcja węglowodanów. Nie mówię o typowej diecie niskowęglowodanowej, a tym bardziej o diecie ketogenicznej, no bo to już są osobne tematy i tutaj trzeba by było do tej diety bardziej precyzyjnie podejść. Natomiast ogólna zasada, żeby trochę zejść z węglowodanów i przede wszystkim ze zbóż, albo je nawet wyeliminować, więc jak najbardziej tę zasadę możemy spełnić w święta, ciesząc się różnymi propozycjami świątecznymi, jakie podsuwa nam nasza polska tradycja. No i w zakresie właśnie tego bardzo ogólnego zalecenia, to co bym mogła swobodnie polecić, to barszcz, który prezentowałam w poprzednim filmiku, w poprzedniej audycji, z tym, że bez pasztecików. No a z tego, co dzisiaj pokazuję Państwu, to na pewno karp i sałatka po żydowsku. Karp jest wprawdzie panierowany, więc można go zrobić też w wersji bez panierki, jeżeli chcemy uniknąć zupełnie jakichkolwiek ziaren. I
Przepis na karpia bez panierki również znajdą Państwo w książce kucharskiej. Jest on bardzo zbliżony do przepisu na karpia panierowanego. Natomiast można również przygotować karpia w panierce na sposób bezzbożowy, to znaczy zastosować mąkę gryczaną. I tutaj to, co Państwo widzą na zdjęciu, to jest rzeczywiście karp w panierce z mąki gryczanej. Smakuje bardzo podobnie. Jest to bardzo też delikatna panierka, bez użycia jajka, bo tak tradycyjnie się robiło, przynajmniej w mojej rodzinie. Niezależnie już od diety, po prostu nie dodawało się do tej panierki jajka, to jest tylko mąka. Jeśli chodzi o sałatkę po żydowsku, to jest pewna dawka węglowodanów, ale bardzo zdrowych, delikatnych. Fakt, że są tutaj ziemniaki, ale są też i ogórki kiszone, i cebula, i oliwa. Wszystko fajnie skomponowane, bardzo przyjemny sposób, więc taka sałatka, taki element węglowodanowy na pewno można by powiedzieć jest prozdrowotny. Oczywiście, jeżeli są szczególne przypadki problemów zdrowotnych, na przykład bóle jelit nawracające, jakieś zapalenia jelit, to można by było się tutaj i nad tym zastanowić. Przede wszystkim w problemach jelitowych, jeżeli mamy zaburzenia mikroflory jelitowej tak bardzo rozwinięte, że zjedzenie czegokolwiek w zasadzie przysparza nam bólu. Są takie przypadki i wtedy nawet tutaj nie polecałabym tej sałatki po żydowsku, ale to jest tylko przykład. Także proszę bardzo uważać, jeżeli ktoś ma szczególne problemy zdrowotne, to najlepiej skonsultować to z dietetykiem. Natomiast tak jak mówiłam, to ogólne zalecenie dietetyczne, jeżeli nie mamy najlepszego zdrowia w czasie świąt, uważać na węglowodany, żeby się nimi nie przejeść i nawet można by było pozostać przy wykluczeniu na ten czas zbóż, bo święta nam to umożliwiają i co więcej, nawet w zakresie wypieków, ciast, o czym powiem w kolejnym filmie, bo to będzie już ostatni z serii audycji świątecznych o potrawach wigilijnych. I wtedy też podpowiem, jak sobie rozwiązać kwestię wypieku ciast, których w zasadzie według naszej tradycji polskiej nie powinno zabraknąć w święta na stole. Chciałabym też zwrócić tutaj uwagę na taki bardzo ważny aspekt dietetyczny, który powinien zawsze być brany pod uwagę, niezależnie czy chorujemy, czy jesteśmy zdrowi, czy są święta, czy nie ma świąt, a mianowicie obecność naturalnych suplementów w zasadzie możliwie w każdym posiłku. I moja książka kucharska to uwzględnia i jeżeli Państwo się przyjrzą bliżej przepisom, tam jest mnóstwo rozmaitych dodatków, więcej niż w przeciętnych przepisach i nie jest to tylko ze względu na kreowanie jakiegoś fantazyjnego, ostatecznego smaku potrawy, chociaż to oczywiście wpływa na ten smak i potrawy naprawdę są dobre. Też zależy oczywiście kto jak jest przyzwyczajony do jakich dodatków, ale te smaki wraz ze zmianą diety, sposobu odżywiania zmieniają się i zaczynamy doceniać nowy sposób przygotowywania potraw. Ale oprócz tego waloru smakowego te dodatki mają, myślę, że nawet ważniejszą funkcję, właśnie to, co wspomniałam, funkcje naturalnych suplementów i nie powinno ich zabraknąć nawet na wigilijnym stole. Korzystanie z tych naturalnych suplementów może nas uchronić czy przyczynić się do tego, abyśmy nie popadli w jakieś niekontrolowane obżarstwo świąteczne. Tak jak mówiłam w poprzednim nagraniu, im bardziej odżywcze są pokarmy, które pojawiają się na stole wigilijnym czy później w święta, tym szybciej się sycimy i mamy takie naprawdę miłe uczucie nasycenia, pełno energii, która pozwala nam skoncentrować naszą uwagę na czymś innym niż jedzeniu. I to jest taki bufor. Oczywiście kwestia tego, czy się obiadamy, czy nie zależy jedynie od tego, bo czasami są to kwestie psychiczne, różnych zaburzeń odżywiania, o czym jeszcze będę w przyszłości opowiadać. Będę do tego wracać. Natomiast jednym z takich ważnych elementów przeciwdziałania takiemu zjawisku jest wysoka odżywczość tego, co jemy. I tutaj w przypadku sałatki po żydowsku, oprócz zwykłej soli, to znaczy nie jest to taka aż zwykła sól, bo to jest sól kłodawska, bez antyzbrylacza, kamienna, nieważona. I oprócz tych głównych składników mamy pieprz kolorowy w rotacji, pieprz czarny mielony. Trzeba wiedzieć, że pieprz zawiera taki składnik jak piperyna i ta substancja ułatwia nam przyswajanie substancji odżywczych z poziomu jelit do krwiobiegu. No taka ciekawostka, bo oczywiście każdy z tych dodatków ma swoją jakąś tam rolę. Generalnie wszystkie dodatki tego typu usprawniają nam trawienie i również wchłanianie w związku z tym. Jeżeli pokarm jest dobrze rozłożony, lepiej się wchłania. Mamy też zioło suszone jakieś w rotacji i to jest już kwestia losowa, jakie akurat w danym momencie zioło wybierzemy. O tym dokładniej piszę też
w części instruktażowej mojej książki kucharskiej, w tej części poradnikowej, co to znaczy zioła suszone w rotacji, bo takie hasło jest w spisie składników, wielokrotnie się pojawia w rozmaitych przepisach właśnie w tej książce. Dalej dodane są nasiona lub orzechy w rotacji, zmielone lub w całości. Jest pyłek pszczeli, jest to bomba witaminowa w malutkiej ilości, tak aby nie zaważył on na smaku całej potrawy, nie zdominował jej. Niemniej ja ten pyłek pszczeli dosyć często dodaję do większości surówek czy sałatek takich zimowych, szczególnie gdy takie sałatki przeleżą się w lodówce, one są wilgotne, jest tam woda, ten pyłek po prostu się rozchodzi tam, aktywizuje i jest o wiele lepiej przyswajalny. No i oczywiście element tłuszczowy, w tym wypadku jest to oliwa z oliwek, który jest niezbędny do tego, żeby sprawnie przyswajać pewne witaminy, sole mineralne, ułatwia po prostu to. Także te wszystkie dodatki są niezmiernie ważne. Podałam na przykładzie sałatki. Podobną sytuację mamy w przypadku barszczu, o którym mówiłam w poprzednim nagraniu. Jak Państwo sobie zobaczą na przepis na barszcz i na ten składnik podstawowy barszczu, jakim jest wywar, przepis na wywar jest osobno wyszczególniony. Zobaczą Państwo tam też mnóstwo takich dziwacznych dodatków, których standardowo się już nie dodaje w naszych tradycyjnych przepisach, ale one dodawane są w malutkich ilościach i w efekcie tworzą bardzo ciekawą kompozycję smakową. Zupy na takim wywarze fantastycznie smakują, są bardzo esencjonalne i bardzo ułatwiają trawienie wszystkiego. No i to samo, ta kwestia naturalnych suplementów dotyczy wypieków. Tutaj też nie popuszczamy, też pamiętamy, żeby możliwie do każdego wypieku dodać troszeczkę takich właśnie dodatków o charakterze usprawniającym trawienie i dodatkowo zasilających nas w substancje odżywcze i o tym jeszcze wspomnę w przyszłym filmie, który właśnie będzie poświęcony wypiekom świątecznym. No i ostatnia rzecz, a w zasadzie najważniejsza rzecz, to element ryby na talerzu wigilijnym. Ryba jest obecnie bardzo problematycznym pokarmem i w zasadzie nie wiem jak, znaczy ja wiem, ale mam z tym problem, jeżeli przekazuję komuś zalecenia dietetyczne, bo najchętniej poszłabym śladami doktora Price'a, Westona Price'a i powiedziała, że jeść tyle ryb należy, ile się tylko da, gdyż jest to pokarm terapeutyczny, wysokoterapeutyczny ze względu na wyjątkowo dużą ilość dobrego tłuszczu, szczególnie dotyczy to ryb tłustych, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które są swego rodzaju aktywatorami różnych, rozmaitych, w zasadzie większości funkcji naszego organizmu i o tym szerzej pisze Price i to właśnie też przedstawiam w mojej książce Żywność a zdrowie człowieka. Tam Państwa odsyłam również do moich audycji, tutaj nagranych filmików o doktorze Price'ie na tym kanale YouTube. No i ryba też jest zasobna w rozmaite makro i mikroelementy. I rzeczywiście, tak jak Price obserwował, ryby i owoce morza to jest pokarm naprawdę wysokoterapeutyczny i również ma znaczenie profilaktyczne, wyjątkowe. Niestety te czasy się już skończyły, kiedy pokarmy pochodzące z wód, głównie z mórz, ale również niestety już ze słodkich wód, zaczęły stawać się coraz bardziej chorobotwórcze. I wynika to przede wszystkim z ogromnego zanieczyszczenia wód i przede wszystkim mórz, ale niestety dotyczy też do wód lądowych. Druga rzecz, jeżeli ryby są hodowane gdzieś w jakichś sztucznych zbiornikach, czyli są to ryby hodowlane, najczęściej karmione są karmą dla ryb, która też nie jest zbyt ciekawa, też zawiera dużo różnych wątpliwych substancji. Może zawierać, bo oczywiście zależy, czy to jest standardowa karma, czy ekologiczna, więc oczywiście to ma znaczenie. Podsumowując, ryby morskie w zasadzie odpadają. Nie ma już na świecie morza, które nie byłoby zanieczyszczone. Dotyczy to również oceanów. Nasze Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych i niestety wody słodkie również są zanieczyszczone. Więc co nam pozostaje? W zasadzie ryby pochodzenia ekologicznego, czyli certyfikowanego gospodarstwa rybnego, ewentualnie ryba złowiona przez wędkarza w jakichś dzikich terenach, z jakiegoś dzikiego stawu, jeziorka, rzeczki, które są oddalone od wszelkich dróg, cywilizacji. I tutaj mamy największą szansę na relatywnie czystą rybę.
O tym, jakim dużym zagrożeniem są obecnie ryby, chociaż w przeszłości za czasów Price'a i wcześniej były wyśmienitym lekarstwem i wyśmienitym pokarmem i środkiem profilaktycznym, o tym piszę wyczerpująco w mojej książce Żywność a zdrowie człowieka. Jest tam cały podrozdział poświęcony rybom i ma właśnie taki tytuł Ryby. Tam przytaczam raport z Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku, sporządzony przez naukowców. I tytuł tego raportu brzmi Substancje niepożądane w rybach i przetworach rybnych z polskiego rynku. W tym raporcie przeanalizowano ryby i z importu, czyli spoza kraju, i nasze polskie, i z mórz, i z wód słodkowodnych, ryby hodowlane i dzikie, z jakichś tam dzikich, odległych mórz. Mogą Państwo sobie ten raport, myślę, jeszcze odnaleźć w internecie, a jak nie, to zapraszam do lektury mojej książki. Tam jest wszystko wyjaśnione i przedstawione, tak żeby Państwo się zorientowali, dlaczego ryby są takim dużym zagrożeniem. Może Państwu zacytuję taki malutki fragmencik z mojej książki. Według właśnie tego raportu ryby mogą zawierać metale toksyczne, takie jak rtęć, arsen, ołów, kadm, a także polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne, np. DDT, węglowodory aromatyczne. Ponadto ryby bałtyckie stanowią szczególne zagrożenie dla człowieka, gdyż są potencjalnym źródłem organicznych substancji toksycznych, m.in. dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli, polibromowanych difenyloeterów. Niektóre z tych substancji należące do trwałych związków organicznych zostały zakwalifikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako kancerogeny z grupy 1, czyli substancje rakotwórcze dla człowieka. Nie będę więcej cytować, bo nie o to chodzi, żebyśmy sobie psuli nastroje na święta. Niemniej zwracam Państwu uwagę, że warto się wysilić, poszukać ryb pochodzenia ekologicznego, bądź tak jak mówiłam, zupełnie dzikich wód. Jeżeli mamy kontakt z jakimiś wędkarzami, amatorami, to mamy szczęście. I tu jest następna jeszcze kwestia bardzo ważna. Ryba powinna być świeżo złowiona, czyli najlepiej umówić się z kimś, kto łowi ryby, czy nawet z takim gospodarstwem, które sprzedaje ryby ekologiczne. To czasami jest możliwe, w zależności od tego, jak daleko to gospodarstwo jest od naszego miejsca zamieszkania, czy w którym miejscu te ryby są sprzedawane. Dobrze się umówić na świeżo złowione ryby, bo każda doba przeleżenia tych ryb w lodówce, nawet w warunkach zupełnego schłodzenia w kostkach lodu, sprawia, że wprawdzie ta ryba oczywiście nam jeszcze nie zaszkodzi, nie zepsuje się, ale już niekorzystnie zmienia smak. A chodzi przecież o to, żeby nam smakowało i jeżeli coś wybitnie nam smakuje, to znaczy, że nam służy. Oczywiście pomijam tutaj kwestię tego zanieczyszczenia ryb, bo nie zawsze te zanieczyszczenia są wychwytywalne smakowo, chociaż myślę, że kobiety w ciąży i małe dzieci mają ten szczególny dar, bo spotkałam się w tym już w mojej praktyce, donoszą mi ludzie, że i też z własnego osobistego doświadczenia, że z jakich względów właśnie zanieczyszczona żywność przestaje smakować, instynktownie się ją odrzuca, a tą prawdziwie ekologiczną, czystą jemy chętnie. Tego Państwu życzę, żeby rozbudzić swoje smaki, instynkty i takie sygnały ostrzegawcze organizmu, chociażby taki sygnał jak smak, odczuwanie smaku, aby nam te instynkty wszystkie zagrały i aby organizm sam naturalnie nam wskazał, co nam posłuży, a co nie, żeby nabył tę umiejętność, żeby szóstym zmysłem wyczuć, czy dany pokarm jest zanieczyszczony, czy nie. I jeżeli nie mamy zbytniej ochoty na to, co jest na talerzu, to lepiej z tego zrezygnować. To tyle na dzisiaj. I jeszcze informacja dla tych z Państwa, którzy są dzisiaj u mnie po raz pierwszy. Natomiast tych, którzy tutaj stale powracają, mogę tu w tym momencie pożegnać, żeby nie zanudzać informacjami, które są im już dobrze znane. Więc przepisy, które dzisiaj zaprezentowałam, można znaleźć w mojej książce kucharskiej Zdrowa rodzina. Oprócz przepisów książka zawiera również poradnik, który pomaga w organizacji zdrowego odżywiania całej rodziny, a także w dietoterapii indywidualnych pacjentów. Przepisy w książce bazują na składnikach naturalnych i ułatwiają zastosowanie nauki doktora Westona Price'a w praktyce. Ponadczasowe odkrycia i uniwersalną naukę doktora Price'a przedstawiam w książce Żywność a zdrowie człowieka. Poza tym odpowiadam w niej na pytanie, dlaczego współczesna żywność jest chorobotwórcza i jak powinniśmy w tej sytuacji się odżywiać. W mojej trzeciej, a w zasadzie pierwszej książce Zdrowe dzieci przedstawiam oprócz czynnika diety całą gamę innych czynników zdrowia i choroby, a więc książka może posłużyć nie tylko dzieciom, lecz także dorosłym. Zdrowe dzieci to również poradnik w żywieniu dzieci zdrowych i chorych. Wszystkie moje książki można nabyć na stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl. Link znajdą Państwo w opisie filmu.
Zapraszam na indywidualne konsultacje do mojego gabinetu online. A dzisiaj dziękuję już Państwu za uwagę i do zobaczenia wkrótce.